Witam serdecznie. 3 literki OPC zawsze wzbudzały szybsze bicie serca nie tylko fanów marki Opel. Mocne silniki, sportowe dodatki i fantastyczny wygląd. Tak jak w dzisiaj testowanym samochodzie. Przywitajmy Opla Insignię OPC. O gustach się nie dyskutuje, ale obok tego Opla ciężko przejść obojętnie. Rzucający się w oczy niebieski lakier z perłowym odcieniem, do tego 19-calowe felgi w standardzie, w opcji można mieć 20, tak jak w naszym testowym samochodzie i to naprawdę świetnie wygląda. Popatrzcie też na zmieniony zderzak. Z przodu mamy takie dwa wloty powietrza, które wyglądają jak kły. To jest naprawdę drapieżny zwierzak. Z tyłu znajdziemy dwie słusznych rozmiarów końcówki układu wydechowego i skromną dosyć, jak na moc tego samochodu, lotkę. Niektórzy producenci dokładają tu i ówdzie jeszcze więcej sportowych dodatków, ale szczerze powiedziawszy, w tym Oplu więcej już nie trzeba. Insignia ma bardzo szeroką paletę silników do wyboru, od 140 do 250 koni silniki benzynowe, od 120 do 195 koni silniki diesla, ale wersja OPC zajmuje zupełnie osobne miejsce. To dlatego, że tu jest bardzo specjalny silnik. V6 2.8, 325 koni mechanicznych, dostępny przy 5250 obrotach na minutę. Do tego potężny moment obrotowy, 435 Nm, dostępnych również dosyć wysoko, 5200 obrotów na minutę. To wszystko daje prędkość maksymalną 250 km na godzinę, do tego można to ograniczenie zdjąć i jechać nawet 270 km na godzinę w wersji Unlimited. Dodajmy, że napęd trafia na wszystkie 4 koła za pośrednictwem, w naszym przypadku, 6-biegowej automatycznej skrzyni biegów. Dodajmy jeszcze, że prędkość maksymalna jest co prawda imponująca, ale przyspieszenie do setki trochę rozczarowuje, dlatego że 6,3 to nie jest czas, który byśmy chcieli mieć, mając aż 325 koni. Pod maską porównajmy to z nieco mniejszym, ale jednak Subaru STI, który ma 300 koni, ale rozpędza się o ponad sekundę mniej. Zresztą nasz pomiar pokazał na suchym asfalcie, na pustej autostradzie, bezwiecznie, z napędem na 4 koła, z włączonym trybem OPC, z wyłączoną kontrolą trakcji, pełny gaz. 7 sekund do setki. Naprawdę muszę to powiedzieć, nie odsyłam już do innego filmu, bo to jest ważne. 325 koni i tylko 7 sekund do setki. Może coś poszło nie tak, ale nagranie to wszystko pokaże. Zresztą jednak odsyłam do tego filmu, zobaczcie to na własne oczy. Osobna historia to zużycie paliwa. Przede wszystkim lejemy 98, takie są wymagania tego silnika. Bak mieści 70 litrów i to jest sporo, ale chyba nie dość sporo jak na apetyt tego silnika. 7,5 w trasie, około 10,7 to jest średnia wartość podana przez Opla i ponad 16 litrów to jest wartość podana przez Opla. A więc w zależności od tego, jak ciężką mamy nogę, mi się udało zejść w mieście nawet poniżej 10, ale też bez problemu wbijałem się powyżej 20. Tak więc wszystko zależy od tego, jak jesteśmy bardzo sportowymi kierowcami. Dodajmy jeszcze, że nawet jadąc spokojnie przejedziemy tym samochodem bez tankowania w trasie około 600, może 700 maksymalnie kilometrów, a więc 70 litrów na tym tle już nie wygląda tak imponująco. Test dwumetrowca chciałbym zacząć od pokazywania foteli Recaro. Popatrzcie, jak to wygląda. To jest sztuka sama w sobie i powiem Wam coś. Kiedy ja zobaczyłem te fotele po raz pierwszy, to pomyślałem, że będą kompletnie niewygodne i niekomfortowe, bo mniej więcej tak to było w Astrze OPC, gdzie fotele też były fajne, ale niestety na dłuższą trasę bardzo ciężko było w nich długo wytrzymać. Tutaj zupełnie bez problemu. To jest to fajne połączenie wyglądu, komfortu i tego, że fotele dobrze trzymają na boki. Do tego mamy całkiem sporo regulacji, wszystkie oczywiście elektryczne. Mamy tu regulację osobno wysokości z przodu, z tyłu, oparcie, oczywiście wszystko elektryczne. W dwóch płaszczyznach regulujemy również tutaj odcinek lędźwiowy. Mamy tutaj też dwie opcje zapamiętania różnych ustawień.
No i do tego możemy wydłużyć siedzisko, jak widać, zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Kierownicę regulujemy ręcznie, w całkiem sporym zakresie, więc wszystko da się dopasować pod każdego kierowcę bez problemu. Jak widać, siedzę zgodnie ze sztuką, a nad głową mam maksymalnie 2 palce wolnej przestrzeni, kłania się okno dachowe. I teraz miejsce za wysokim kierowcą. Sprawdźmy, czy ja się zmieszczę sam za sobą i powiedzmy, że na wcisk zmieściłem się na długość, ale na wysokość niestety. Tutaj taki, a nie inny kształt dachu narzuca, że również i podsufitka opada z prędkością światła i ja siedzę, jak widać, w ten sposób zgarbiony i nic z tym już się nie da zrobić, a więc test dwumetrowca oblany, a to nie dlatego, że jest za mało miejsca na długość, tylko właśnie dlatego, że jest nisko podsufitka. Popatrzcie, jak musi się przedostawać na prawą stronę. Tutaj jest całkiem spory tunel centralny. Jak już tu jesteśmy, popatrzcie, tu mamy też wyjście 220-230 V, nawiewy na tylną kanapę, brak schowków, bo tu mamy sportowe fotele, więc tutaj nie będziemy już rozmieniać się na drobne z jakimiś schowkami, ale schowki są w drzwiach i są też tutaj, kiedy nie mamy ze sobą trzeciej osoby na tylnej kanapie. Tu mamy miejsce na kubeczki i tu mamy całkiem sporą jeszcze szufladkę. Oprócz tego mamy tu przejście osobne na narty. W wersji OPC to chyba nie jest najważniejsze, ale zajrzyjmy też do bagażnika. 500 litrów, tyle daje Opel. To jest całkiem sporo, ale pamiętajmy, to jest sedan, a więc tutaj otwór załadunkowy nie jest zbyt wygodny. Zwróćcie uwagę na zawiasy, ładnie chowają się do środka, ale jest coś, co przeszkadza, bo patrzcie na te głośniki. One oczywiście dają wspaniały dźwięk, ale ograniczają bagażnik na wysokość i to ładnych kilka centymetrów. Mamy też inne miejsce, które trochę ogranicza tutaj pojemność bagażnika. To jest takie, jak widać, taki kształt tutaj na dole, na podłodze, który też może przeszkadzać, szczególnie jeśli zechcemy złożyć oparcie tylnej kanapy, co daje docelowo 1015 litrów pojemności. I popatrzcie, oparcie złożyło się prawie horyzontalnie, ale niestety mamy tu bardzo wyraźny próg. Jeśli chodzi o różnego rodzaju drobiazgi, to tu po prawej stronie mamy miejsce, jak widać, na trójkąt, po lewej stronie siateczka akurat na gaśnicę. Możemy też podnieść podłogę bagażnika, całkiem solidną zresztą podłogę, możemy ją tu też tutaj zawiesić i pod spodem widzimy zestaw naprawczy. Miejsce by się znalazło na koło, ale pewnie nie aż na 20-calowe, a więc mamy tutaj miejsce na dodatkowe nasze drobiazgi. Insignia OPC ma bardzo starannie dobrane materiały wykończeniowe, nie brakuje tu różnych chromowanych ozdób i dekoracji. Na górze kokpitu mamy całkiem sporo miękkiego tworzywa. Tutaj cała góra jest wykonana z takiego tworzywa, które się ładnie ugina pod palcem. Na drzwiach również to tworzywo jest już może nie aż tak miękkie, ale jednak ugina się pod palcem. Tu niżej mamy plastik o bardzo ciekawej fakturze. Tutaj ten plastik się ciągnie praktycznie przez cały kokpit i widać go również niżej. Tutaj na konsoli centralnej. Tu mamy wstawki z, mam nadzieję, aluminium. Aluminium pojawia się też na drzwiach, bo tu widzimy od spodu, co prawda jest tu plastik, ale na zewnątrz, sądząc po wrażeniach dotykowych, może to być aluminium, może skoro już patrzymy na uchwyt, to przy okazji całkiem solidnie spasowane drzwi. Jak ciągnę, to nie ma jakiegoś skrzypienia plastików. Jak już jesteśmy przy drzwiach, to tutaj mamy ze 3 mm miękkiej pianki, więc nie jest najgorzej. Po prawej stronie mamy jeszcze bardziej komfortowy podłokietnik, więc to też jest dobrze. Tak wygląda kluczyk, tak wygląda, jak widać, lewarek do wyboru biegów. Warto też wspomnieć, że chyba najbardziej sportowe wrażenie w tym samochodzie robią niewątpliwie te fotele Recaro, to jest coś, co naprawdę robi ogromne wrażenie. Popatrzcie, jakie są szczegóły, tutaj wykończenia. To są wygodne fotele, mimo że wyglądają tak bardzo sportowo. Bardzo przyjemnie się w nich siedzi, bardzo wygodnie i łatwo znaleźć też odpowiednią pozycję. Jeśli chodzi o wymiar praktyczny, to tu znajdziemy jakiś taki mały schoweczek i wyjście 12 V. Tu mamy miejsce, w moim przypadku, na telefon. Ktoś może oczywiście używać tego jako miejsce na kubeczki. Tu mamy jeszcze jedno wyjście 12 V i jakiś taki mały schowek. Tu mamy 2 wyjścia USB i, jak widać, całkiem duży schowek. Przed pasażerem znajdziemy tu, jak widać, miejsce na całkiem sporą ilość drobiazgów, a w drzwiach
znajdziemy, jak widać, taki dosyć skomplikowany, jeśli chodzi o kształt, schowek, ale wystarczający w zupełności, aby schować tu nawet dużą butelkę wody. Na podsufitce jeszcze możemy spojrzeć, mamy tam różne przyciski do sterowania. Tu widać alarm, tu widać sterowanie oknem dachowym. Tu możemy zajrzeć też, mamy oczywiście wszelkie podświetlenia. Czarna podsufitka, więc to wszystko wygląda naprawdę bardzo ciekawie, bardzo solidnie. Wspomniałbym jeszcze może o tym, że sterowanie tym systemem multimedialnym odbywa się albo dotykowo, albo też za pośrednictwem takiego touchpada, który jest dosyć kontrowersyjny, szczerze mówiąc. Wygodnie tutaj jest odpowiedni przycisk umieszczony back. Tu jest przycisk, którym włączamy tryb pisania odręcznego. No a poza tym tutaj przesuwamy palcem i prawda, mamy tu taką, jak widać, myszkę, która lata i przykleja się do odpowiednich pozycji na ekranie, a tu odczuwamy i słyszymy taką odpowiednią reakcję tego gładzika. On takim uderzeniem w palec informuje nas o tym, że właśnie myszka została jakby przyklejona do odpowiedniej pozycji w menu. Jeszcze jedną rzecz chciałbym pokazać, to już chyba pokazywałem przy okazji testu poprzedniej Insignii w wersji Country Tourer, a mianowicie sterowanie podgrzewanymi fotelami i sterowanie temperaturą. Jest to sterowanie dotykowe, które wygląda nie najgorzej, ale moim zdaniem od strony praktycznej trochę mu brakuje, dlatego że zmiana ustawień wymaga takiego dosyć wyraźnego przyłożenia palca i odczekania paru sekund. Czyli szybka zmiana nic nie daje. To jest dosyć irytujące, szczerze mówiąc. Podobnie z fotelami. O, teraz załączyło, więc tutaj trzeba nieśpiesznie położyć palec, poczekać, aż się wyłączy. No problem jest taki, że o ile pasażer może tak robić, o tyle kierowca raczej nie ma czasu, aby się gapić i czekać, aż ten panel zareaguje na dotyk, tylko musi raczej patrzeć na drogę, więc to jest moim zdaniem pewien problem. Ale i tak od strony, pomijając takie drobiazgi, od strony wyglądu, od strony doboru materiałów, to tu naprawdę nie ma się czego przyczepić, z tego przynajmniej co możemy tu podotykać tak na co dzień. Jeśli będziemy szukać jakichś miejsc, gdzie można by było ponarzekać, to w sumie znalazłem tylko jedno, bo tutaj większość tych plastików nie wydaje jakichś zbędnych dźwięków, w miarę wszystko jest spasowane solidnie. Znalazłem tylko jedno miejsce. Tutaj pod daszkiem jest taka plastikowa, dodatkowa skorupa jakby, w której są zamknięte zegary i ta skorupa została tutaj wprasowana w taki sposób, że mam wrażenie, że niewiele brakuje, aby ją tutaj stąd wyjąć, więc to jest takie słabe miejsce, ale jak mówię, to jest jakby wredne łażenie po samochodu i szukanie dziury w całym, bo tam oczywiście nie dotykamy tego elementu nigdy, więc tylko informacyjnie. Znalazłem coś, co skrzypi i to kosztowało mnie łażenie naprawdę po całym samochodzie. Poza tym Insignia jest naprawdę bardzo solidnie zrobionym i dobrze wyglądającym samochodem w środku. Na boczkach drzwi z przodu i z tyłu mamy tej samej jakości lekko uginający się pod palcem plastik. I teraz test przycinania szybą. Uwaga. Działa, z przodu działa. Zobaczmy, czy z tyłu działa. Sprawdźmy teraz tył. Też działa. Wrażenia z jazdy Insignią zaczęły się od małego rozczarowania. Otóż kolega, który przywiózł mi ten samochód z Warszawy do Krakowa, przekazał mi kluczyki ze słowami: od 2 dni słucham, jak ten samochód brzmi, siedząc w środku. Czy mógłbyś teraz dodać gazu, żebym posłuchał, jak to brzmi z zewnątrz? Warunki były, więc wsiadłem, dodałem gazu i nie wiem, jakie były wrażenia samego tego kolegi, który został z tyłu. Natomiast moje były takie, że ja czekałem na przyspieszenie. No, w końcu wsiadałem do samochodu po raz pierwszy zresztą do OPC, do Insigni OPC wsiadałem, który ma 325 koni, więc czekałem, że zaraz tam będę miał zawrót głowy z powodu przeciążenia. Czekałem na to przyspieszenie, czekałem i się nie doczekałem, bo ten samochód przyspiesza do setki w niewiele poniżej 7 sekund. To nie jest wartość, której byśmy się spodziewali, wsiadając do Insignii OPC. Szczególnie mając na uwadze ponad 300 koni
pod maską. To był taki początek. Ogólnie to nie oznacza, że tym samochodem się źle jeździ, czy nieprzyjemnie, czy w ogóle jak najszybciej chciałbym go oddać. Jeździ się całkiem przyjemnie, ciekawie, oczywiście fajnie brzmi w środku w każdej chwili, prawda, jest mnóstwo mocy pod nogą i wszystko jest ok. Do tego ludzie się oglądają, patrzą na ten samochód, trudno zresztą go nie zauważyć, bo odpowiedni kolor, odpowiednie felgi, odpowiednie brzmienie, więc ten samochód tak na co dzień daje całkiem sporo przyjemności. Tak naprawdę uwagi do niego zaczynają się dopiero wtedy, kiedy myślimy, no dobra, już dzieci zawiozłem do szkoły, byłem już w pracy, teraz mam chwilę czasu, pojadę sobie tam na tą pustą drogę, albo na tor, albo coś załatwić. W każdym razie chcę przycisnąć. I wtedy dopiero mogą wyjść pewne uwagi do tego samochodu, które chciałoby się, żeby coś, co sygnowane jest logiem OPC, działało trochę lepiej. I tu tak, przede wszystkim chodzi o masę, prawda, bo w ogóle powiedziałem, że nie doczekałem się tego przyspieszenia. Dlaczego? No po pierwsze dlatego, że samochód jest dosyć ciężki, prawda, 1800 kg, tyle znaleźliśmy gdzieś tam w necie. Po drugie dlatego też, i to jest subiektywne wrażenie, że nie było jakiegoś mega przyspieszenia, dlatego, że silnik jest świetnie zaprojektowany, dlatego, że oddaje swoją moc w tak płynny, zrównoważony, harmonijny sposób, że nie ma jakiegoś piku, jakiegoś szczytu jednorazowego, gdzie, prawda, dostajemy kopniaka w plecy, a następnie znów tu spada. Wszystko idzie płynnie cały czas do przodu, więc to jest trochę subiektywne takie wrażenie, które obniża niejako wrażenia, ale tak naprawdę to jest dobra cecha, że silnik tak płynnie oddaje moc. W zakrętach czujemy, że samochód walczy sam ze sobą, z własnym ciężarem i tutaj znakomicie pomaga napęd na 4 koła. Co prawda to nie jest stały napęd na 4 koła, tylko mamy tu dołączaną tylną oś, ale dzięki jakiejś tam skomplikowanej technologii dołączaną w niezwykle krótkim czasie, co sprawia, że ten moment dołączania praktycznie jest niezauważalny i możemy tym samochodem jeździć naprawdę dosyć pewnie, jak na dzisiejszy mokry asfalt, ciężki samochód i całkiem szybkie i ostre zakręty, więc tutaj byłem jak najbardziej zadowolony, że napęd na 4 koła pomaga mi w tych zakrętach. Tym niemniej czuć, że ten samochód jakby chciał, to najchętniej bym poszedł prosto w zakręcie w las. Kolejna sprawa to skrzynia biegów, automatyczna skrzynia, ja bym w życiu jej nie kupił, dopłacić 6,5 tysiąca, żeby samochód był wolniejszy o 0,2 sekundy, czy 0,3 nawet sekundy, a do tego w praktyce ona się tak średnio sprawdza, ona by się sprawdziła w Insignii zwykłej, ale w OPC ja bym się spodziewał czegoś takiego bardziej intensywnego i ona zdecydowanie nie nadąża za taką sportową fantazją kierowcy, kiedy on stwierdził, no dobra, OPC, jazda, łopatki pod kierownicą, możemy tutaj zacząć zmieniać i tak dalej, mieszać, ale okaże się szybko, że te łopatki coraz bardziej obnażają to, że ona nie nadąża za kierowcą i tam potrafi się zawiesić, kręcić, męcić, gdzieś tam zmieniać robić jakieś dziwne zmiany, szarpać dosyć często, więc to wszystko sprawia, że jakby pozostaje jakiś niedosyt. Dopóki jeździmy nim tak w trybie codziennym, to robi swoją robotę naprawdę doskonale, robi wrażenie, cały czas mam pewność, że prawda, wyprzedzę tira, dojadę, przegazuję, wszyscy odwrócą głowy i będzie optymalnie. Natomiast jeśli mówimy, dobra, OPC, jazda, no to w tym momencie wychodzą właśnie braki, które tak naprawdę niemal wszystkie wynikają tylko z jednego powodu. Zbyt duża masa. Mamy dwa przyciski, Sport i OPC. Sport to jest taki pośredni, OPC to jest maksymalne wyostrzenie wszystkich zmysłów tego samochodu, więc mamy szybciej reagujący silnik, mamy wyższe obroty, dlatego że skrzynia biegów, choć nie ma tutaj trybu sportowego, jest tylko przełączenie w manualny, to jednak trzyma obroty na właśnie wyższym, wyżej o jeden bieg mniej więcej. Natomiast oprócz tego zmienia się też tłumienie amortyzatorów, dlatego że samochód staje się bardziej twardy i jeszcze lepiej czuć na nim, bo nawet w takim zwykłym trybie czuć każde pęknięcie, to tutaj jeszcze lepiej trzyma się drogi, więc po włączeniu trybu OPC ten samochód naprawdę staje się taki bardziej sportowy niż w normalnym czy nawet zwykłym sportowym trybie. Układ kierowniczy wciąż, nawet w trybie OPC, działa tak samo, czyli działa tak, jakby mógł działać w każdej Insignii. Nie jest zbyt bezpośredni, nie jest zbyt sportowy, nie jest, może nie informatywnym go nie nazwał, ale nie na tyle informatywnym, na ile bym chciał, siedząc w OPC. Także niestety chyba układ kierowniczy, jeśli chodzi o ustawienie OPC, został tutaj pominięty, niestety, ale poza tym, no cóż, jak mówię, to jest samochód na dwa rodzaje jakby okazji. Pierwsze, w zwykłym trybie jeździmy i jesteśmy bardzo zadowoleni. Drugi, włączamy OPC i
tu i ówdzie trochę nam brakuje. Najdroższa Insignia spoza gamy OPC to wersja Country Tourer, która ma 250 koni mechanicznych i kosztuje ona 163 tysiące złotych. Potem długo nic, pustka, przekraczamy 200 tysięcy złotych i dopiero trafiamy na najtańszą odmianę wersji OPC, czyli 325 koni, nadwozie sedan i manualna skrzynia biegów. I to wszystko kosztuje 203 tysiące złotych. Za 1500 zł więcej dostaniemy odmianę liftback, a za wersję kombi zapłacimy 209 tysięcy złotych. Jeśli chcemy dopłacić do 6-biegowej automatycznej skrzyni biegów, to zapłacimy 6,5 tysiąca złotych. Warto dodać, że wyposażenie standardowe jest naprawdę bardzo bogate. W tym mamy i ten dyfer z tyłu, i automatyczną dwustrefową klimatyzację, komplet poduszek powietrznych, komplet wszystkiego, co może być elektryczne. Oczywiście wszelkie systemy elektroniczne na pokładzie i mnóstwo innych dodatków i najważniejsza rzecz również w standardzie, czyli te wspaniałe fotele Recaro. Oczywiście nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej, a więc Opel proponuje całkiem sporo dodatków. Za dopłatą dostaniemy za 1700 zł komplet czujników parkowania, za 2000 kamerę cofania, za 3000 okno dachowe, za 6000 ogrzewanie postojowe, za 5000 skrętne biksenony i bardzo ciekawa opcja za 3900 zł 20-calowe felgi. I jeszcze na koniec za 8000 dostaniemy wersję Unlimited, czyli na niebiesko pomalowane zaciski, szkolenie z jazdy OPC i możliwość jazdy nawet 270 km na godzinę. Teraz kilka słów o konkurencji. Insignia OPC kosztuje co najmniej 203 tysiące złotych, a wersja z pełnym wyposażeniem dodatkowym będzie kosztowała pewnie ze 240. Czy to jest dużo? No popatrzcie, ile kosztują auta konkurencyjne. Nie zawsze mają tyle samo mocy, ale zawsze kosztują powyżej 200 tysięcy. Mam pewien problem z podsumowaniem tego samochodu, bo z jednej strony wspaniały silnik, 325 koni, obłędny wygląd i to nie tylko z zewnątrz, ale też konsekwentnie w środku, co też nieczęsto się zdarza. To wszystko robi naprawdę świetne wrażenie i to wszystko daje taką zapowiedź ciekawych emocji z jazdy. Emocji, których niestety w tym samochodzie brakuje. A winna wszystkiemu jest masa. Opel nie do końca chce się przyznać do tego, ile ten samochód waży. Tego nie znaleźliśmy na stronie Opla. A więc znaleźliśmy gdzie indziej w internecie, że może ważyć w okolicach 1800 kg. I to jest naprawdę dużo. Porównajmy to z hybrydowym Infiniti Q50, który wozi ze sobą paczkę pewnie ze 200 kg baterii i waży mniej, 1750. A jednocześnie dzięki tym bateriom i elektrycznym silnikom przyspiesza do setki w 5,1, a nie 6,3 jak obiecuje, ale niestety tylko obiecuje Opel. Porównajmy to też z Passatem. Najmocniejszy diesel, 240 koni, BTDI, waży 1650 kg, więc 150 kg mniej. I dzięki temu, że jest lżejszy, mimo że ma niemal 100 koni mniejszy, znaczy słabszy silnik, okazuje się, że robi 0,2 sekundy mniej do setki niż obiecuje. Znów tylko obiecuje Opel. Efekt wcale nie musi być 325 koni, aby robić dobry czas do setki. Chodzi właśnie o masę. O masę, której w tym przypadku jest niestety zbyt dużo. Naprawdę nie jest łatwo wystawić tutaj na koniec niepochlebną opinię, ale chyba tego możecie się spodziewać właśnie po naszych testach, bo raz chwalimy, innym razem krytykujemy, może nie zawsze zgodnie z waszymi poglądami, może czasem zbyt kontrowersyjnie, ale tak właśnie testujemy. Ja tylko powiem już, że mimo że ten samochód nie przyspiesza do setki tak, jak bym chciał, mimo że waży trochę więcej niż bym chciał, to jednak niezwykle ciężko będzie mi się z nim rozstać.